Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na prezentację i test praktyczny niedrogiego, wręcz można powiedzieć budżetowego chłodzenia procesora od marki Rampage. Dokładne ceny sprawdźcie sobie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę. Będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Rampage Octagon C50, czyli chłodzenie powietrzne do procesorów, do kupienia dosłownie za 100. Nawet w promocji widziałem chyba za 89, ale okej. Chodzi o to, że mam tutaj produkt naprawdę na każdą kieszeń, który jednak sprawdzi się dużo lepiej niż takie stokowe kulery, które często spotykamy nawet w gotowych zestawach. Niestety kompatybilność oczywiście i z AMD i z Intelem. W przypadku AMD jest to podstawka AM5, a w Intelu także LGA 1700. Mamy 4 rurki cieplne, wentylator o średnicy 120 mm, miedzianą podstawę, z drugiej strony logo marki Rampage, a do wyboru to chłodzenie jest w czerni oraz w bieli. Ja akurat do testów dostałem wersję czarną, czy takie bardziej klasyczne. Mamy tutaj więcej specyfikacji, chociażby przepływ powietrza, prędkości obrotowe od 600 do 1600 obrotów, wtyczki PWM 4-pinowe i TDP określane na 165 W, żywotność łożysk wentylatora, w instrukcji pełna kompatybilność, także starsze podstawki, tak w przypadku AMD, jak i procesorów Intela, czyli praktycznie zamontujemy do większości współczesnych płyt głównych na większość procesorów. Najsłabszy element zestawu moim zdaniem to pasta termoprzewodząca w takim papierowym opakowanku. Po prostu mamy taką porcję pasty tutaj w tym. Natomiast ja do testów użyję pasty od tego producenta, którą można kupić osobno, bo tutaj na dobrą sprawę w tej saszetce nawet nie wiem jaki mamy produkt, jakie ma przewodnictwo cieplne, co to jest za próbeczka, dlatego wolę skorzystać z czegoś sprawdzonego. Osobno będziecie mieli też porównanie tej pasty, jak ona się sprawdziła, porównując z inną znaną pastą, która na rynku jest już od lat, która ma podobne parametry, a jednocześnie jest droższa, więc myślę, że ten filmik też będzie ciekawy. A za taką tubkę, czyli 2-gramową porcję pasty Rampage TM502HP trzeba zapłacić jakieś 40 zł, ale jest to na dobrych kilka aplikacji, więc takiemu przeciętnemu użytkownikowi taka tubka starczy na kilka lat, jakbyśmy sobie wymieniali pastę raz w roku. Jak ktoś chce trochę częściej, oczywiście nikt tego nie zabrania. Tak więc tego filmiku osobnego wypatrujcie. Patrząc dalej mamy mocowanie, czyli tutaj jest system na klik, jak w stokowych kulerach. Mamy też tego typu mocowania, takie dyble, więc montaż jest szybki, jeśli chodzi o tą część, nie potrzeba żadnego backplate'u montować. Wentylator, który jest generalnie dość lekki, ale posiada tutaj gumowe elementy, dystanse. Mamy także elementy do mocowania. I są też efekty RGB, ponieważ mamy zasilanie i złącza 4-pinowe i złącza ARGB. Od góry też będą LEDy. Mamy tutaj poprowadzony przewód ARGB. I mamy tutaj faktycznie 4 heatpipy i dość duży blok radiatora oraz na gładko wypolerowaną podstawę i taki prosty system zaczepu. Za chwilkę zamontujemy, dam Wam znać jak było z montażem. Ok, w tej chwili widzicie montaż w komputerze, który jest naprawdę prosty. I dodam tutaj na wstępie, że chłodzenie będzie montowane na procesorze, który swojego czasu był naprawdę mocny, czyli Intel Core i7 8700K, 6 rdzeni, 12 wątków. Cały czas używam tego procesora już od wielu lat do montażu filmów, do grania i pomimo swoich lat cały czas daje radę. A jako że procesor wydajny, no to lubi się zagrzać. Jak poradziło sobie chłodzenie za 89 zł? O tym już za chwilę. Natomiast patrząc dalej co do montażu, nie mamy tutaj backplate'u, czyli takiej blaszki, którą mocujemy od drugiej strony płyty głównej. Jedyne co trzeba zrobić, to przezroczyste plastikowe elementy wsunąć w odpowiednie miejsca w czarnej podstawce, czyli odpowiednio do danego standardu płyty głównej. Następnie wczepiamy tą czarną podstawkę w otwory w płycie głównej, a w te przezroczyste plastikowe elementy wkładamy czarne elementy rozporowe i wtedy ta podstawka, ten koszyczek, nam się już trzyma na miejscu. I tak jak wspominałem, nakładam pastę Rampage TM502HP, która ma dobre właściwości przewodnictwa cieplnego, a jednocześnie jest łatwa w aplikacji, ponieważ nie jest zbyt gęsta. Aplikacja pasty metodą na X-Mena. Następnie mocujemy radiator. Wystarczy zahaczyć go z jednej strony, a z drugiej mamy specjalny element, dzięki któremu możemy całość naciągnąć na drugą stronę. Ja tutaj miałem pewien problem, ponieważ akurat przy mojej konstrukcji płyty głównej bardzo blisko było złącze dysku M2
a dysk jeszcze z radiatorem, więc musiałem ten dysk na chwilkę zdemontować, przypiąć blok radiatora i dysk mógł wrócić na swoje miejsce. No i ostatnie czynności: montujemy wentylator na 2 elementy mocujące, podłączamy kabelki w odpowiednie miejsca, czyli zasilanie i opcjonalnie RGB, jeśli chcecie mieć efekty. Całość zajmuje zaledwie kilka minut i nie było tutaj żadnych problemów. Dodam kolejną uwagę. Jako że chciałem podczas testów mieć maksymalną ciszę, a jednocześnie móc zmierzyć poziom pracy chłodzenia, to wentylatory w obudowie ustawiłem w BIOSie na tryb Silent, czyli coś tam chłodziły, ale były bardzo cichutkie, dlatego ten obieg powietrza nie był aż tak usprawniony, jakby to było przy trybie normalnym, ale za to mogłem zmierzyć poziom hałasu chłodzenia. I podczas korzystania z procesora w 100%, np. podczas zapisywania filmów, kuler był słyszalny, ale poziom hałasu nie przekraczał 42 dB, co jest taką wartością jeszcze do przyjęcia, tym bardziej patrząc na sprzęt, który jest tak tani, na zmniejszony obieg powietrza w obudowie i na dość mocny procesor. Natomiast na pulpicie czy przy mniejszym obciążeniu poziom hałasu oscylował w okolicach 38,5 dB, tak więc chłodzenie wtedy było dość dyskretne. No i najważniejsze, czyli temperatury. I tak podczas intensywnego grania w Star Wars Battlefront 2 temperatura procesora potrafiła zbliżyć się do 60 stopni, ale na ogół oscylowała w okolicach 55 stopni, co myślę, że jest dobrym wynikiem, tym bardziej biorąc pod uwagę mój nowy monitor, gdzie obraz był wyświetlany w rozdzielczości 3440 na 1440 pikseli, więc tutaj także procesor miał więcej roboty. Podczas grania w szybką wyścigówkę Need for Speed Payback, gdzie grafika pomimo kilku lat na karku cały czas wygląda nieźle, temperatura przekraczała 60 stopni, ale także oscylowała jeszcze w jak najbardziej komfortowych i bezpiecznych dla procesora zakresach i też nie przekraczała 70 stopni. W tej akurat grze procesor wykorzystywany jest w większym stopniu niż na przykład w poprzednio testowanym Star Wars Battlefront 2. Potem przyszła pora na strzelnicę w Apex Legends, dlatego wybrałem tą mapę, żeby była powtarzalność i tutaj na ogół wartości oscylowały w okolicach 60 stopni. Ponownie dobry wynik. No i jeszcze jedna dynamiczna strzelanka sieciowa, czyli Toxic. Tutaj temperatury pomiędzy 55 a 60 stopni. Tak więc sumując rozgrywki w te wszystkie gry, procesor był obciążany bez przerwy przez ponad godzinę i cały czas nie miał problemów z chłodzeniem, czy nie przekraczał górnych wartości tych 65-67 stopni i także nie przekraczał poziomu hałasu powyżej 42 dB, czyli to potwierdza, że wentylator jak i blok radiatora dawały sobie radę z wydajnym prockiem. Ok, podsumowując, chłodzenie jest niedrogie, montaż jest prosty, a jednocześnie wydajność jest naprawdę dobra. Do tego mamy też RGB, który jest dodatkowym plusem. Ze swojej strony myślę, że to chłodzenie to jest taki hit na miarę chłodzeń chociażby takich marek jak Endorphy, czyli wcześniej SPC Gear, gdzie mamy legendarne modele takie jak Spartan, który jest mocowany podobnie, lub Fera 5, która mocowana jest już na backplate. Tak więc to są chłodzenia, które sam jestem w stanie polecić. I teraz do tego grona dołącza chłodzenie od marki Rampage. Mamy także bardziej rozwojową wersję Octagona, być może będzie też przetestowana na moim kanale. Jeśli nie, to chociaż wrzucę Wam link. Tam znajdziecie też ceny aktualne dzisiaj testowanego chłodzenia. Ze swojej strony polecam. Naprawdę dobre chłodzenie w rozsądnej cenie. Dużo lepsze od chłodzeń stokowych. Jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, doceniacie moją pracę, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, napisanie komentarza czy udostępnienie tego filmu. Warto również subskrybować, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się.